Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie filmik dla początkujących, dla ludzi, którzy nigdy nie robili mydła, a chcieliby zacząć, a boją się, nie wiedzą jak, więc dzisiaj będę wszystko bardzo dokładnie wyjaśniać i będzie bardzo prosta receptura. Jeżeli Was interesuje taki filmik, to zapraszam. No więc od czego w ogóle zacząć, jeżeli chcecie zrobić swoje mydełko? Przede wszystkim nie trzeba się bać, no bo oczywiście czym ryzykujecie, najwyżej nie wyjdzie i je wyrzucicie i tyle, prawda? Ale po drugie dobrze jest mieć dobrą recepturę, sprawdzoną recepturę i prostą na początek, bo taka receptura da Wam gwarancję sukcesu. Nie jest tak łatwo zrobić swoją recepturę, więc na początek radziłabym Wam nie szaleć, tylko skorzystać z którejś z moich receptur, a na końcu tego filmu zamieszczę dwie takie bardzo proste receptury dla Was, których możecie użyć. Więc po drugie potrzebujecie oczywiście składników mydła. Mydło się składa z tłuszczy oraz z bardzo silnej zasady. Dzisiaj będziemy robić takie mydełko w kostce, twarde mydło, więc ono potrzebuje zasady sodowej i będzie to wodorotlenek sodu. Inaczej on się nazywa NaOH albo soda kaustyczna. Możecie go kupić, najłatwiej jest go kupić w internecie, można go też kupić w sklepach chemicznych, natomiast nie wiem, czy macie dostęp do sklepów chemicznych. Po drugie potrzebujecie tłuszczy i tak jak powiedziałam, w tym mydle użyjemy oleju kokosowego i oliwy z oliwek. Po trzecie potrzebujecie również wody. Wodę najbezpieczniej jest używać demineralizowaną, czyli tak zwaną wodę destylowaną. Natomiast jeżeli macie w kranie miękką wodę bez jakichś tam dużych części mineralnych, to możecie po prostu wziąć przygotowaną wodę z kranu. I teraz co robimy? Mając tą recepturę, pamiętajcie, receptura jest bardzo ważna, musicie wszystkie składniki bardzo dokładnie odważyć. Więc potrzebna jest Wam na pewno waga. Do tego potrzebne są Wam różne naczynia. Naczynia muszą być odporne na temperaturę. Mogą to być naczynia plastikowe, o takie jak to. Mogą być ceramiczne, mogą być szklane, mogą być drewniane. Przy czym uwaga na drzazgi, bo z drewna, jeżeli odpadnie Wam drzazga, wpadnie do mydła, no to nie chcecie tego. No i oczywiście jednym z najważniejszych naczyń jest forma, ale nie musicie od razu inwestować w jakąś profesjonalną formę. Bardzo dobrze się sprawdzają silikonowe foremki, takie do ciastek, albo jakieś plastikowe pojemniczki. Ja użyję akurat, zobaczcie, kawałka kartoniku po takim napoju migdałowym. I też w nim mogę spokojnie zrobić mydło. Ważne, żeby te naczynia czy formy nie były, na pewno nie mogą być aluminiowe, bo aluminium zareaguje z zasadą i się zniszczy po prostu. Stalowe mogą być, jeżeli mają krótki kontakt z mydłem. Na przykład jest to łyżka, którą zamieszacie to mydło i po prostu na tym się skończy jej rola. To nie ma problemu. Natomiast forem stalowych, foremek bym raczej nie używała, bo mogą po prostu Wam zardzewieć. No i jeszcze następna ważna rzecz. Potrzebujecie odzieży ochronnej. I tu na pewno potrzebujecie rękawiczek, ponieważ zasada, z którą będziemy pracować, no jest dosyć żrąca. Więc tutaj trzeba zachować reguły bezpieczeństwa. Dobrze jest mieć też jakiś fartuch, żeby się nie zachlapać tym, bo to może nam po prostu zniszczyć odzież. Generalnie robienie mydła jest bardzo proste, trzeba tylko po prostu wiedzieć jak i tyle. No i zaczynamy. Przede wszystkim muszę zważyć składniki. Zacznę od wody. Przy wodzie jest prosto, bo 1 ml jest równy 1 gramowi, więc można ją po prostu zmierzyć na mililitry, nie trzeba jej ważyć.
Natomiast tłuszcze koniecznie trzeba ważyć, bo to już nie ma tego przełożenia. I tutaj sobie zważę moje tłuszcze. Dlatego widzicie, waga jest konieczna. Jeżeli weźmiecie te moje receptury i przyjdzie Wam na myśl, żeby zamienić tłuszcz, no na przykład, nie wiem, olej kokosowy na jakąś olej rzepakowy na przykład, to nie róbcie tego, bo każdy olej potrzebuje innej ilości wodorotlenku, żeby się zmydlać, więc to Wam nie wyjdzie. Trzeba wziąć do tego dokładnie te tłuszcze, które są podane w recepturze i bardzo dokładnie to wszystko zmierzyć, zważyć. Zwłaszcza, że wiecie, my tutaj pracujemy na małych ilościach, więc margines błędu jest mały, prawda? Jakbyśmy robili tego mydła, no nie wiem, 50 litrów, no to zupełnie byśmy mieli inny margines błędu. Dobrze, mamy przygotowane tłuszcze. Teraz będziemy ten wodorotlenek sodu, ja już mam zważony, ponieważ ja go mam w takich wielkich pojemnikach i nie chciałam go tutaj wynosić, żeby tutaj to ważyć na wietrze. I teraz jego będziemy rozpuszczać w wodzie. Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie wydziela się temperatura i to wysoka temperatura. Dlatego wodę do mydła bardzo dobrze jest najpierw schłodzić, porządnie ją schłodzić w lodówce. Nawet mogą w niej być kryształki lodu, to nie przeszkadza, one się rozpuszczą. Dodatkowo ja zawsze wodę, w której będę rozpuszczała ten wodorotlenek sodu, tą sodę kaustyczną, wkładam do większego naczynia i też nalewam tutaj zimną wodę naokoło. Po prostu robię taką zimną kąpiel, po to, żeby mi się to wszystko nie grzało za mocno, no bo jeżeli to się za mocno nagrzeje, to zaczyna gotować się, parować, to wszystko nie jest zbyt bezpieczne. I teraz będę rozpuszczać ten wodorotlenek. Robimy to tak, zawsze wodorotlenek wsypujemy do wody. Wsypujemy go małymi partiami, porządnie mieszamy, bo chodzi o to, że to się rozpuszcza. Chodzi o to, że to się rozgrzewa, prawda? Gdybyśmy wsypali wszystko naraz, no to ten roztwór mógłby nam się zagotować. A musicie wiedzieć, że roztwór wodorotlenku jest bardzo żrący. Jest to samo, co jest w krecie do udrażniania rur, więc tutaj w tym momencie musimy być bardzo ostrożni, żeby tego nie rozchlapać, żeby tego gdzieś nie rozlać. Nie wolno w żadnym wypadku wdychać oparów. Jeżeli to zostawiacie, nie zostawiajcie tego bez dozoru, pilnujcie to cały czas, bo to wygląda jak woda, to nie ma zapachu, nikt tego nie może pomylić z wodą. I dokładnie mieszamy, czekając aż to się rozpuści, tak żeby żadne grudki tego wodorotlenku nie pozostały na dnie. W momencie, kiedy to jest rozpuszczone, to ten roztwór wodorotlenku sodu z wodą nazywa się ług. On jest dosyć ciepły, bo on się rozgrzewa podczas rozpuszczania. Ja zawsze sobie tutaj jeszcze sprawdzam, czy to na pewno się rozpuściło. Tak, jest rozpuszczone. To już wyleję. I teraz, aby zrobić mydło, jedyne co trzeba zrobić, to wymieszać ten łuk z tłuszczem. I z tej mieszaniny powstanie nam mydło. No więc ja wlewam sobie łuk do tłuszczu. O, ostrożnie. I po prostu zaczynam mieszać. I w tym momencie łuk reaguje z tłuszczem. Dokładnie to zasada zawarta w łuku reaguje z kwasami tłuszczowymi i tworzy solę kwasów tłuszczowych i to właśnie jest mydło, czyli pod względem chemicznym mydło jest solą.
stary tutaj przyrząd, który używam tylko do mydła, ale nie martwcie się, możecie użyć swoich sprzętów kuchennych. To jest bardzo łatwo potem umyć. W końcu to jest tylko mydło, nic więcej, więc to naprawdę Wam się nie zniszczy. I mieszam to mikserem. Jak widzicie, mydełko nam zgęstniało, zrobiło się takie bardziej białe. I to znak, że ono już jest gotowe do nalewania do formy. Jeżeli robicie mydło po raz pierwszy, to na pewno chcielibyście, żeby ono było przepiękne, kolorowe, pachnące i tak dalej, ale ja zalecam Wam ostrożność z dodatkami i uważanie na dodatki, ponieważ zapachy bardzo często powodują, że mydło momentalnie się ścina, nie będziecie w stanie go nalać do formy, albo że ono się zacznie rozwarstwiać, więc tak samo barwniki nie zawsze Wam wyjdą takie, o jakich myślicie. Chodzi mi o kolory. Kolory barwników nie zawsze Wam wyjdą takie, o jakich myślicie. Więc na początek spróbujcie sobie zrobić takie bardzo proste mydło, a potem będziecie mogli z biegiem czasu próbować następne. Jeżeli koniecznie chcecie je zabarwić, dobrze jest użyć naturalnych barwników, które macie w kuchni, na przykład kakao, papryka barwi na pomarańczowo. Niestety wszelkie barwniki roślinne typu burak czy coś, to się spalą w tym ługu i zostawią brązowy kolor. Możecie też korzystać z barwników, które są w naszym sklepie. W opisie Wam podlinkuję tam link do nich. One są wszystkiego sprawdzone i na pewno zachowają w mydle swój kolor oraz po prostu go nie zepsują. Ja użyję tutaj barwnika różowego właśnie z mojego sklepu. Widzicie, jak mydło momentalnie gęstnieje, więc tutaj naprawdę nie ma za dużo czasu podczas jego robienia, między jego zrobieniem a nalaniem go do formy. I teraz naleję to mydełko do formy. Chciałabym Wam tu pokazać, jak to nalewam. O, może tu będzie bardziej widać. Nie wiem, czy ta kamera łapie tu, czy tu. O, tak to wygląda. I to wyjdzie mi taka jedna kosteczka różowego mydełka z tego. I teraz jest tak, po nalaniu do formy to mydło jest jeszcze dosyć płynne. Ono potrzebuje stężeć, ten tłuszcz potrzebuje się zmydlić bardziej do końca, więc po prostu je trzeba zostawić w spokoju na około 24 godziny. Ono w tym czasie się zmydli bardziej, ono stanie się twarde. I teraz tak, do tego zmydlenia mydło potrzebuje ciepła. Więc jeżeli macie formę silikonową czy drewnianą, to nie potrzeba raczej tego mydła niczym owijać, ono samo będzie z siebie wytwarzać ciepło. I możecie je zostawić w temperaturze pokojowej do następnego dnia i w następnym dniu wyjąć je z formy. Natomiast jeżeli używacie jakichś takich kombinowanych foremek z cienkiego plastiku, czy tam właśnie z kartonu, no to dobrze jest je w coś zawinąć, co dodatkowo po prostu przytrzyma przy nim to ciepło. Ja tutaj je zawinę w szmatkę. O, żeby miało cieplutko. I jutro Wam pokażę, co z tego wyszło, jak wyszło nasze mydełko. I teraz Wam powiem, co z tymi naczyniami, w których robiliście mydło. Najłatwiej jest nie mieć od razu, tylko
pozostawić do następnego dnia, kiedy ten cały tłuszcz się dokładnie zmydli na nich, on zastygnie, będzie taki mydlany, no to po prostu bardzo łatwo to umyjecie, no bo to będzie po prostu mydło, nic więcej. Natomiast tak na świeżo mycie, no to jeszcze wtedy zobaczycie, że ten tłuszcz jest niezmydlony i to będzie tak, jakbyście myli te naczynia z oleju. Jest to po prostu trudniejsze, ale też możliwe oczywiście. No i widzimy się jutro z tym mydełkiem. Cześć wszystkim, już jesteśmy w następnym dniu i będziemy teraz wyciągać nasze mydełko z formy, ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Wam pokazać te naczynia, w których robiliście mydło i których radziłam Wam, żeby ich nie myć. One nam mogą posłużyć, ponieważ tu są resztki tego mydła, one mogą nam posłużyć do oceny, czy nasze mydło jest już gotowe do wyjęcia z formy, czy jest jeszcze miękkie. Więc no, po prostu na tych resztkach możemy sobie wszystko sprawdzić. Możemy również sprawdzić, czy ono się pieni na przykład. Wystarczy nalać tutaj trochę wody i widzicie na ręce, jak ono się ładnie pieni, prawda? Tu mam na tej łyżce trochę mydła, więc na pewno jest już gotowe do wyjęcia z formy. I teraz przechodzimy, wyjmiemy mydełko z formy. Ja rozetnę tą formę, bo ona jest taka głęboka, mi się zrobiła, a mydełko znowu niezbyt duże. Bardzo ładnie odeszło od kartonika. Tak wygląda mydełko z oleju kokosowego, oliwy z oliwek i odrobinką różowego barwnika. Takie mydełko po wyjęciu z formy musi jeszcze leżakować kilka tygodni, tak minimum 3 tygodnie, zanim weźmiecie je do użycia. Leżakowanie oznacza, że zostawicie je po prostu w temperaturze pokojowej na powietrzu z dostępem powietrza. W tym czasie ono zrobi się bardziej łagodniejsze, takie bardziej nawilżające, ponieważ cały ten wodorotlenek sodu przerobi się z tłuszczem. Teraz za chwilę zobaczycie dwie bardzo proste receptury mydła. Myślę, że po tym filmie nikt z Was nie powie, że zrobienie mydełka jest trudne. I dzięki za oglądanie. Róbcie przepiękne mydełka. Na razie, pa!